Bry, 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 bry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku garażowym. Dzisiaj będziemy bawić się w doktora. Proszę bardzo, tutaj narzędzia już są, patrzcie. Jak się pewnie domyślacie, będzie cięcie, szlifowanie, spawanie i te sprawy. Co się stało? A mianowicie trzeba się zabawić w doktora i uleczyć nieco perłę, która ma problemy z kolanami. Dzisiaj będę naprawiał jedną z przypadłości tych czwórek, jaką jest właśnie wypchnięte kolana. O czym mówię? A mówię już o tym. Patrzcie. Zobaczcie. Nie widać, jaka tutaj gula jest. Jest tutaj wypchnięte co nieco. I musimy zajrzeć, co tam się dzieje. Tutaj też powoli zaczyna się wypychać, jakieś 2 cm, także zrobimy lewą, jak i prawą stronę. Jak kupowałem, zwracałem na to uwagę i oczywiście było proste, ale to było 3 lata temu. Po 3 latach, jak wiecie, różne przypadki mogą się zdarzyć. No i tak zdarzyło się i u mnie. No nic, trzeba zakasać rękawy i uleczyć perłę. Bawimy się w doktora. Chodźmy pod spód. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to wcale źle. To żebyście nie gamgali. Kurde, nie ma ręki wsadzić, czekajcie. To tutaj to nie jest rdza, to jest... Widzicie? To jest piach. Ja jeżdżę po takich terenach, że on się klei wszędzie. Ale tak generalnie tutaj nie jest źle. Jest wypchnięta podłoga, ale nie wiem dlaczego generalnie. No w każdym razie zajrzymy do tego i zrobimy wzmocnienia jakieś, ale nie wygląda to źle, myślałem, że będzie gorzej. Konstrukcja tutaj jak cię mogę jest ok. A jak tam z drugiej strony? Bo z drugiej strony też widziałem jest wygięte. Tu jak wygląda? No tu jest o niebo lepiej, choć tutaj coś widzę się dzieje. Nie, no to nie, to jest zdrowe. No, te rdzawki co tutaj są, to jest kurde z góry, cholera. Ta rdzawka powstała z góry. Ta gąbka jest tak nasiąknięta wilgocią jeszcze z tego względu, że głupi Marcin jechał z otwartym tutaj wlewem wody. Normalnie nie nakręciłem tego. I cała woda, tyle ze zbiornika zleciało mi na glebę, a gąbka wciągnęła. No i tutaj, i to nie pierwszy raz tak zrobiłem, dlatego takie rdzawki, co się pojawiły powierzchowne, to są z góry. Dobra, sprzątam to wszystko i działamy. Kompletnie zapomniałem, że mam przecinarkę plazmową i się bęczę tutaj, kurde, ten zobaczcie, plazmówką cyk, fuch, kurde, 30 sekund i obcięte. Dobrze, i teraz plan jest taki, pokaż piękną dziurkę, tak to wygląda elegancko. Ten element, co tam spadł na dół, jest mi potrzebny jako mocowanie ten tegesa. I teraz tak, tutaj, choć to jest zdrowe, o, tutaj elegancko jeszcze dam taki pas, taki kątownik. Nie kątownik, tylko płaskownik, to wygniemy, zamocujemy. Potem zastosujemy blachę, jest to 6 blacha, gruba, czy 7 nawet. Którą ładnie obspawamy. Nie mam czym spać, bo żona mi gazu nie załatwiła. Zwykle moje ale to nic, o takie coś wsadzimy na równo z tym. Tu się ładnie wszystko połączy. I będzie dobrze. Dobrze, teraz na dzień dzisiejszy to jest wszystko. Teraz musimy zrobić to samo tutaj, odsłonić. Tu powinno być mniej roboty chyba, bo jest mniej wypukłych. Chociaż się mogę mylić. To już jest gotowe, przygotowane. Może nie do spawania, bo jutro będziemy to wszystko czyścić. Wypiaskuję to pistoletem i posmarujemy środkiem antykorozyjnym, znaczy tym, no, ten co na rdze jest, jak to żre, co rdze. Potem przyspawamy to, pomalujemy epoksydem, a potem czymś innym. Dobrze, to tu mamy gotowe. Bierzemy się tutaj za kolano numer 2. Kolano numer 2. To dzisiaj? No chcę to wyciąć chociaż dzisiaj, nie? Dobrze, na razie ta sytuacja z tej strony będzie wyglądać dokładnie tak samo, więc pokażemy już jak będzie
otwarte. Dobra, spawanie skończone, wygląda jak wygląda, nieważne, ale jest mocne, trwałe i wytrzymałe i zrobione przeze mnie. I tyle. No spawaczem nie jestem, więc spawy wyglądają jak wyglądają. Walić to. Ważne, że jest wytrzymałe jak dzwon. Teraz tylko pozabezpieczać to odpowiednimi środkami i można zamykać klapki, że tak powiem. No to już żona będzie malować. O, proszę bardzo, bo ja niestety do pracy muszę chodzić. Ale ja to tylko zamknę. Następnie tylko zobaczycie, już będzie pomalowane, to zamknę. Patrz, dzień następny, jak ładnie szczarniało wszystko, tam gdzie był jakieś rdzawki, jakieś coś tego, to wszystko jest pokryte środkiem antykorozyjnym, neutralizatorem, czy jak tam się nazywa, rdzy. Wszystko ściemniało pięknie. Teraz czekam, zaraz przyjdzie uszczelniacz taki na spawy, taki gumowy, Wirta firmy sobie kupiłem, zaraz zobaczycie zresztą, i będę wszystko zaklejał ładnie. Potem podkładzik epoksydowy, o, takie cudo, epoksydowy, podkład epoksydowy, a potem już farba epoksydowa i zamykamy klapkę. W ogóle tego spawania, słuchajcie, się musiałem wolne wziąć, bo no, stary jak głupi, nie? Spawałem w masce cały czas, ale czasami są takie miejsca, że tą maską po prostu się nie da wejść pod nadkolami, no i tak wiecie, tak sobie spawałem, no i kurde, tak mi oko w nocy bolało, załzawiłem się, przypadłeś spawacza amatora. Muszę sobie kupić taką, kurde, patrzcie, no otwarta szopka. Muszę sobie kupić taką maskę, maskę, nie maskę pełnotwarzową, tylko taką na oku, jak okulary, nie? Taką wkładaną tutaj, bo są też takie, właśnie do takich miejsc, już licho z ryjem. Twarzy nie czuję, tylko te oczy, zwłaszcza to oko, ale już jest lepiej. No ale w nocy tak mnie bolało, że aż tabletki musiałem przeciwbólowe wziąć. Myślałem, że kurde coś mi wpadło, ale to nie, to nie to. Cieszę się, że zrobiłem to we własnym zakresie. To już kosmetyka została. To poskładać później to jest już pikuś. Właściwie poskładanie tego to się tutaj tyczy przykręcenia amortyzatora na jedną śrubę, założenie koła. Oczywiście wcześniej włożyć trzeba sprężynę z podkładkami. Nadkole przykręcić, które też wykręciłem plastikowe, żeby przy spawaniu się nie stopiło. I tyle. Dobra, o, jedzie. Jedzie mój wirt. O, przyjechało. Takie coś przylazło do mnie i zaraz będziemy to stosować. Z tego co wiem, tam ludzie pisali, że lepiej to wsadzić tą puszkę na 20 minut do gorącej wody, wtedy lepiej się tym pędzlem to nakłada, ale zobaczymy. Zaraz otworzę i obcykamy co i jak. No, zobaczmy, tak wygląda. No nie jest źle, bez przesad, da się to pędzlem nałożyć. Dobra, to biorę i działamy. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i git majonez zabezpieczone.
Tutaj tak samo. Czekam aż wyschnie i działamy dalej. Perła ma nowe kolana. No, wygląda to jak wygląda. Nie jestem jakimś profesjonalnym spawaczem, jestem spawaczem amatorem, więc wygląda jak wygląda, już tu mówiłem wcześniej, ale jest mocne, silne, stabilne. Najważniejsze, że sam to zrobiłem. Zobaczcie, czy wyżej stoi? Chyba wyżej stoi. Trochę perła z tyle, bo już praktycznie była przysiadnięta. Pamiętacie, jak byłem na wyjeździe w Szklarskiej Porębie, Dolnośląskie w ogóle, i tam te koło mi obcierało, nie? No obcierało właśnie dlatego, że kolana wypchnęło. A teraz nic nie jest wypchnięte, jest równiutkie, proste, fajne. Zostało tylko położyć dywanik, zamocować siedzenia i gotowe. Cieszę się bardzo, bo no, wymagało to już interwencji jakiś czas temu. Choć tego nawet nie widziałem, słuchajcie. Czysty przypadek był, że zajrzałem pod siedzenie, pod wykładzinę. Coś ty, człowieku, zrobił. Miałeś tylko zawieszenie zrobić. No ja leżałam na łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam. No co, chciałeś, żebym zrobił więcej miejsca? To masz. Wiecznie coś ci nie pasuje z tymi babami.